Natomiast ona była specyficzną osobą. Trzeba jej przyznać, że szła szturmem i nie bała się niczego, to na pewno. Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym filmie na moim kanale. Przychodzę do Was dzisiaj z takim filmem specjalnym, chociaż w dzień niespecjalny, bo zawsze w ten dzień, czyli w środę o 17:00, film tutaj zobaczycie. Ale dla mnie to jest film specjalny i ja też przygotowywałam się troszeczkę specjalnie do tego filmu, obmyślałam, jak chcę przeprowadzić w tym roku film dla kobiet, o kobietach. Zbliża się Dzień Kobiet i moim zdaniem to nie jest taki zwyczajny dzień, jak to czasami panowie próbują nam przedstawić. Nie dajmy się, bo to nie jest zwyczajny dzień, a ja dzisiaj chciałabym z Wami właśnie o tym pogadać i naprawdę pogadać, bo ja oczywiście powiem, co ja myślę i tak dalej, ale chciałabym, żebyście w komentarzach się do tego odniosły. Mimo wszystko będzie to temat perfumowy. Mam tu przed sobą multum perfum. Podzieliłam je na kategorie, na przymiotniki, ale o tym wszystkim w dalszej części filmu. Serdecznie Was na ten film zapraszam. Gdybym miała urodzić się jeszcze raz, czy chciałabym się urodzić nadal kobietą, wiedząc już jak jest, czy mężczyzną? No, zależy. Gdybym się urodziła w latach 1700, 1800, to myślę, że wolałabym się urodzić mężczyzną, bo to nie były czasy kobiet. To były bardzo trudne czasy. Kobiety przez wiele wieków nie miały nic do powiedzenia. Mało tego, nadal jest bardzo dużo państw na świecie, gdzie nadal kobiety nie mają nic do powiedzenia, gdzie nadal są traktowane przedmiotowo jak próbówka do rodzenia dzieci. Dlaczego ten Dzień Kobiet jest w sumie taki ważny, żeby jednak go obchodzić? Mężczyźni się oburzają, że tak, my o Dniu Kobiet mamy pamiętać, a wy o Dniu Mężczyzn to albo pamiętacie, albo nie. Tylko że to kobiety musiały walczyć o to, żeby mieć cokolwiek do powiedzenia na tym świecie. Obchodzimy te święto i mężczyźni też obchodzą te święto, głównie z tego tytułu, że kobiety kiedyś naprawdę znaczyły niewiele. Nie miałyśmy prawa do głosowania, nie chodziłyśmy na wybory, nie miałyśmy nic do powiedzenia. Miałyśmy być matkami, rodzić dzieci. A jak kobiety tego nie potrafiły, nie miały możliwości, były bezpłodne, no to były dla takiego mężczyzny bezużyteczne. W wielu krajach mężczyźni tworzyli swoje haremy. Do dziś takie haremy mają miejsce. Jest to takie uprzedmiotowienie też kobiety. My żyjemy w Europie. O to, żeby w Europie nam się obecnie tak żyło, jak się żyje, że jesteśmy samodzielne, że jesteśmy samowystarczalne, potrafimy być samowystarczalne. Zawdzięczamy kobietom, sufrażystkom, które walczyły o to. Emancypacja kobiet to było coś turbo ważnego, o czym dziś się już nie mówimy, może też nie myślimy, nie zastanawiamy się tak za bardzo nad tym, ale to tamte kobiety kiedyś musiały zawalczyć o to, żebyśmy my dziś czuły się na równi z mężczyznami. Żebyśmy my dziś miały coś do powiedzenia i nie były tylko próbówką na dziecko. I ja przygotowałam dzisiaj temat perfumowy i chciałabym o jednej kobiecie z Wami tylko porozmawiać, a mianowicie o Chanel. Generalnie jak Wam opowiadam o perfumach, to bardzo często poruszacie, piszecie w komentarzach, że dla Was najbardziej taką kobiecą, elegancką marką z perfumami, z największą ilością eleganckich perfum jest właśnie Chanel. A ponieważ stworzyła tę markę kobieta,
Chciałam poruszyć temat kobiety Coco Chanel, a inaczej Gabrielle Bonheur Chanel. W ogóle muszę Wam zaznaczyć jedną rzecz. Jak troszeczkę o niej czytałam, ja w ogóle obejrzałam o niej też film. Ja mam swoje przemyślenia co do niej, ale nigdy w życiu nie zastanawiałam się, kiedy ona się urodziła. No ale jak wpisujecie w internet, to pierwsza informacja, jaka Wam się pokazuje, to właśnie data urodzenia. I to jest turbo ważne z mojej perspektywy. Dlaczego? Ponieważ ona urodziła się dokładnie 100 lat wcześniej niż ja. Dokładnie, co do dnia. Urodziła się 19 sierpnia 1883 roku, a ja się urodziłam 19 sierpnia 1983 roku. Zbieg okoliczności? Nie wiem. Była charakterna, zmieniła modę. Mała czarna, wszyscy dobrze znamy, garnitury dla kobiet. Kobieta w spodniach nie do pomyślenia. Tak, ona to wymyśliła. Kobiety poszły za tą modą jak w dym. Rozkochały się w tej modzie i zdobyła popularność jeszcze za życia. Bardzo dobrze prosperowała. Stworzyła ogromny koncern odzieżowy tak naprawdę. Miała świetne pomysły, uwielbiała bawić się modą i ubierać kobiety inaczej. Stworzyła przepiękne okrycia głów, fantastyczne kapelusze dopełniające te garnitury. To wszystko było jakieś. Buty na płaskim obcasie. Trzeba jej przyznać, że szła szturmem i nie bała się niczego. To na pewno. Chciałabym Wam opowiedzieć o zapachach dla kobiet, ale z takim podziałem na przymiotniki opisujące kobiety. Będzie tych przymiotników kilka, a zacznę od takiego, którym właśnie Coco mi się kojarzy najbardziej, a mianowicie odważna. No tego jej zabrać nie można. I tego nie można też zabrać mi. To nas na 100% łączy. Ja jestem i uważam się za turbo odważną osobę. Podejmuję decyzje trudne, nieoczywiste, niepopularne. Idę przed siebie i nie boję się podejmowania decyzji. Jestem zdecydowanie osobą odważną i to są zapachy, które według mnie taką kobietę właśnie opisują. To jest pierwszy. Aedes de Venustas Cafe Tabak. Cafe Tabak. Niesamowity zapach. Dlaczego odważny? Dlatego, że nie każda kobieta jest na tyle odważna, żeby tytoniem pachnieć. Tu potrzeba pewnej pewności siebie, właśnie pewnej odwagi, nieustraszoności, żeby założyć taki zapach, bo mimo, że on jest przepiękny i dla mnie turbo kobiecy, to jest odważny przez te nuty, które tu się znajdują. Drugim takim zapachem jest zdecydowanie Maison Crivelli Cuir Infrarouge, bo jest to skóra. Skóra, która nie jest najłatwiejsza, ale to jest nadal moim zdaniem bardziej kobiecy zapach niż męski. Dlaczego? No właśnie chyba przez te infrarouge. To jest nieziemsko stworzony zapach ze skóry i z takiej różowej pudrowości. To jest troszeczkę jak zabrać pewną pudrowość z hibiscus mahajady, dorzucić tu i do tego dorzucić skórę, która nie jest żadną skórą starą, kwaśną. Nie. Ona jest troszkę cięższa, ale nadal w takiej, bym powiedziała, świeższej odsłonie. Tyle, że w połączeniu z tą właśnie taką pudrowością tworzy troszeczkę cięższą woń, konkretniejszą. Zapach trzeba mieć odwagę, żeby założyć, to na pewno, ale ja i według mnie jest to zapach turbo kobiecy. Kolejna rzecz to ud. Ponieważ ja mam trochę udów w swojej kolekcji, to jednak
Ciężko jest to taki bardzo kobiecy. Jaki ud kobiecy najbardziej Wam się kojarzy? Dla mnie róża z udem. Turbo kobiece, a z drugiej strony jednak ud. To jest zapach, słuchajcie, Nicolai Rosewood. To jest zapach w ogóle nieoczywisty. Ponieważ to nie jest ud dymny, to jest ud drzewny, na drzewno podany. Nie jest to zapach balsamiczny, stricte różany. Dosłownie czujecie różę z udem. Bardzo zapach wytrawny, bardzo, bardzo odważny, uważam. To nie jest łatwy zapach, ale jeżeli poszukujecie bardzo ciekawej, bardzo inteligentnej, dobrze zrobionej woni różano-udowej, to ten zapach powinniście poznać, bo to jest nowość w mojej kolekcji, ale to jest nowość, którą ja wcześniej już przetestowałam z próbki i zdecydowałam się na zakup. Czegoś takiego szukałam. Takiej właśnie róży z udem. To nie jest żaden ud arabski. Tu nie ma żadnych dziwnych nut, tu nie ma żadnych kadzidlano-słodkich nut. To jest stricte wytrawny, różano-udowy zapach. Cudowny, moim zdaniem, ale też dla odważnych kobiet. A teraz porozmawiamy sobie o eleganckiej kobiecie. I podam Wam kolejne 3 zapachy, które moim zdaniem opisują elegancką kobietę. Tak, w każdej kategorii podam Wam właśnie 3 zapachy. Pierwszym z nich, nieziemski, niesamowity, Kenzo Sasebon. Naprawdę polecam, bo to jest tani zapach, ale to, jak on się układa, słuchajcie, jest czasami pewna aura zapachu. Aura, która powoduje, że odbiór zapachu jest bardzo jednoznaczny i nie da się go inaczej czuć, inaczej o nim myśleć jako właśnie eleganckim. Takie 3 Wam dzisiaj pokażę, które w żaden sposób inny moim zdaniem nie da się odebrać, no bo jest tak poprowadzony. Ten zapach jest świetnie poprowadzony. Moim zdaniem mało vintage. Początek być może tak, ale to jak się układa, tam już za bardzo nic vintage'owego nie ma. On jest po prostu przepięknym kwieciuchem, cudownym i powiem Wam szczerze, że w sumie z tego, co tu mam, chyba takim najsilniejszym. Drugi zapach z kategorii eleganckiej kobiety to mój najnowszy nabytek, tak jeszcze w starej wersji flakonika, Pole elizejskie od Guerlaina. No naprawdę, to jest mistrzostwo świata. Muszę Wam powiedzieć, że ja mam EDP. Będę dozgonnie wdzięczna Kamilce, która mi go kupiła. Cudowny zapach, cudowne kwiaty, trochę też kanciaste. Jest jak takie kwiaty ścięte, przyniesione do domu, włożone do wazonu i jakby ta woda w tym wazonie powodowała, że ich woń zaczyna się tak roztaczać w pomieszczeniu. I Wy wiecie, że ta woń się roztacza w pomieszczeniu, a nie na powietrzu. Macie świadomość, że to jest w jakichś zamkniętych 4 ścianach. Ona jakby uderza o różne rzeczy, odbija się od różnych przedmiotów i raz jest lżejsza, raz jest bardziej kanciasta, tak jakby w zależności od czego ta woń kwiatów się odbije. To jest tak nieziemsko elegancki zapach, że gdybym miała Wam podać top 1 najbardziej eleganckiego zapachu, jaki do tej pory poznałam, to bym właśnie wskazała Pole elizejskie od Guerlaina. I 3. Ubiżą Cass Flores L'Original. Coś niesamowitego. Kwiaty znowu. Z odrobiną jakiejś mydlaności, ale ta mydlaność jest taka fajna. Ona jest trochę jakby migdałowa, trochę jakby kremowa, orzechowa. Jest taka subtelna
nie krzycząca, gdzieś tam po cichu coś szepcząca do ucha, ale ogólnie to szepczą Wam te kwiaty. Te kwiaty, które na słońcu się otwierają i całą swoją woń przelewają na Waszą szyję. Niesamowity jest ten zapach, jest turbo elegancki. Nosi się go jak najlepszą, najlepiej uszytą, najlepiej wyprasowaną koszulę. Daję słowo. A teraz porozmawiamy sobie o 3 zapachach dla kobiety inteligentnej. Jak ja widzę kobietę inteligentną? Ano wyobraźcie sobie, że widzę ją noszącą zapach Goutal Tenue de Soirée. Bardzo inteligentny zapach. Niesamowicie inteligentny. Gdybym miała ja opisać ten zapach, co czuję, to bym powiedziała, że czuję gorzką skórkę pomarańczy, połączoną ze skórą, może bardziej zamszem nawet, i z kremowym drzewem sandałowym. Ale czy te nuty występują w ogóle w tym zapachu? Nie wiem. Nie interesuje mnie to, bo to jak on się układa, jak jest przyjemny, moim zdaniem to jest właśnie kwintesencja inteligentnej kobiety. Goutal Tenue de Soirée. Może Wam tylko wyjaśnię, jak ja w ogóle widzę, opiszę Wam kobietę inteligentną, bo mi kobieta inteligentna jawi się jako kobieta, która nie będzie podążała za tłumem. Ona będzie miała swój własny styl, niekoniecznie zgadzający się z jakimś kanonem. Ona będzie szła swoją ścieżką, bo jest na tyle inteligentna, że wie, jak ma iść, co ma robić, jak ma żyć. I wybrałam zapachy, które są jednak inne, ale nadal kobieta poczuje się kobietą w tych zapachach. Kobieta nosząca Goutal poczuje się kobietą, ale ten zapach nie krzyczy, ten zapach ubiera. Jest naprawdę, chciałoby się wręcz powiedzieć, bardzo inteligentnie ukręcony. I tak samo jest z tym zapachem. Bois Blanc od Frappin. Zapach drzewny, zapach przyskórny. Bardzo, bardzo dobrze zrobiony, niezwykle inteligentnie. On nie jest jakiś ani udziwniony, ani nie ma jakiś... On może nie trafić do wszystkich, ale właśnie kobieta inteligentna może wybrać tego typu zapach, dlatego że będzie pachniała inaczej, będzie pokazywała, że idzie trochę inną drogą, ale równie piękną. Ten zapach jest cudowny. Ja od zawsze Wam mówię, że to jest kompozycja niepowtarzalna. Ja drugiego takiego zapachu absolutnie nie mam w kolekcji, nawet nic podobnego. Jest to zapach drzewny, ukręcony najinteligentniej właśnie. I zapach trzeci, jaki wybrałam, to jest nowość w mojej kolekcji, bo nie chciałam już ciągle mówić o tym samym. Normalnie to pewnie bym Wam powiedziała o anomalii, po prostu Sahara 4800. A tak mówię Wam o Tabak Sahara. To jest zapach jednak inny, bo tu jest ten tabak. Ale on jest tak zrobiony, że jak ja go mam na sobie, to mam takie wrażenie, że ktoś połączył 2 światy, które nie powinny nigdy być połączone. Inteligencja na tym też polega. No bo ten tytoń z jednej strony jest słodkawy, ale z drugiej strony zapach jest dla mnie suchy, pustynny, piaskowy. I tytoń jest raczej mokry, raczej słodki, owocowy, taki wręcz lepiący się. A tu nie. Tu uzyskano efekt tytoniu. Czujecie go. Ale połączono go z suchym piaskiem. I przez to jest to tak unikatowy zapach, właśnie opisujący dla mnie kobietę. Genialny. Kto jeszcze nie zna, zapraszam, żeby poznać, bo jest naprawdę świetnie zrobiony.
Następna kobieta to kobieta delikatna. Chciałam Wam jeszcze tylko powiedzieć, że starałam się tutaj wtłoczyć też, do tej pory nie widzieliście, ale w kolejnych kategoriach będziecie widzieć te zapachy, które kupiłam w ciemno, których widzieliście haul, te, które już przetestowałam, nosiłam globalnie i coś umiem o nich powiedzieć. Także będą tutaj wplecione, bo świetnie się nadają do tych kategorii. I właśnie już zaczynamy o nich mówić. W tej kategorii delikatnej, jako o pierwszym zapachu, właśnie powiem Wam o Agacie i zapachu L'Amour Paris, Le Paris. To jest zapach piżmowy. Nie wiem, czy pudrowy, może gdzieś jest jakaś nutka delikatnej słodyczy, ale to tak delikatnej, że naprawdę zapach jest turbo kobiecy, nie można mu tego odmówić i jest bardzo delikatny. Tak, jest też delikatny parametrowo. On w ogóle nie projektuje, on też nie jest bardzo długotrwały, absolutnie, ale te pierwsze 3 godziny świetnie się w nim czujecie. To jest zapach, który trzeba dopsikiwać, ale on jest tak delikatny, te piżmo jest takie kobiece. To jest taki zapach trochę jakby piżmo leżało na takim stosie świeżo uciętych białych róż. Zaznaczam, że białych. I te piżmo je tak okala i ta woń z tych białych róż zaczyna przez te piżmo przechodzić razem już z zapachem piżma, łączyć się i przechodzić w górę i wędrować do Waszego nosa. Coś pięknego i to jest moim zdaniem dosłownie delikatna kobieta w butelce. I jak mówimy o delikatności, to Marco Chiasant, bardzo delikatny, kobiecy, świetny, może i plażowy, może też nie do końca plażowy zapach. Dla mnie tu jest takie połączenie jakby świeżości z trochę pylistością, bo on taki momentami jest taki pylisty wręcz i gdzieś w oddali czuję też jakieś takie nuty wodne. Jest niewymownie i 100% opisem delikatnej kobiety, według mnie. I trzeci zapach, który w mojej ocenie świetnie opisuje delikatną kobietę, to jest My Pearls od The Marchand of Venice. Dlaczego? Bo to jest krem do ciała, luksusowy krem do ciała. To jest kwintesencja delikatności. To jest taka wypielęgnowana skóra, jedwabista, przepięknie pachnąca właśnie takim kremem. No z czym Wam się kojarzy delikatność? Czy nie z delikatną skórą, z muskaniem delikatnej skóry? Bo dla mnie tak. I ten zapach jest po prostu też idealnym odzwierciedleniem tego. Kolejna to jest kobiecość. Kobieta może być kobieca, a może być trochę bardziej męska. Tak samo jak mężczyzna może przejawiać więcej cech kobiecych niż męskich, tak samo bywa u kobiet. Kobiecość pokażę Wam dzisiaj w 3 odsłonach, moim zdaniem. Pierwsza odsłona to jest soczysta, dżemowa, mocna i ciężka, gruba wręcz róża. Duchess Rose od Penhaligon's, która jest troszkę poperfumowana, która nie zabija Was słodyczą, tylko troszkę jest rozwodniona właśnie sokiem perfumowym. To tak dziwnie brzmi, ale to naprawdę świetnie opisuje ten zapach i świetnie pasuje do opisu tego zapachu, bo to dokładnie to czujecie.
Moim zdaniem kobiecość w 300%. Kobiecość dla mnie to też wanilia. No, nie widzę bez wanilii kobiecości. Więc Shalimar Lessens, kobieta w czystej postaci. Kobieta wyzwolona, kobieta z charakterem, kobieta z siłą. Przepiękny, 100% kobiecy zapach. I numer 3, coś czego nie znacie. To jest nowość. Bardzo długo się zastanawiałam, czy Wam o tym powiedzieć, bo powinnam najpierw powiedzieć o nim w nowościach perfumowych, a dopiero później powiedzieć w tym filmie. Ale wiecie co? No on zasługuje, żeby tu być. Po prostu. I on nie będzie już w nowościach perfumowych. Ja po prostu dzisiaj Wam o nim chwilkę opowiem i tyle. Chodzi o Pradę i chodzi o Le Infusion de Santal. Czaj, zapach się nazywa. To jest drzewo sandałowe z czajem. Z taką, ziołową herbatką. Nie wiem, czy ziołową. Herbatką, ale bliżej do jakichś tam ziół. Takiej herbatki białej być może. O coś takiego. Na pewno nie żadna czarna herbata. Zielona też tak nie do końca. Właśnie to jest takie na pograniczu. Zapach jest bardzo podobnie zbudowany jak Prada Infusion d'Iris, ale piękniejszy dla mnie, bo ja Prada Infusion d'Iris sprzedałam, a ten kupiłam w sumie na prośbę jednej z Was. Jestem zakochana w tym zapachu. Jest turbo kobiecy. Turbo kobiecy. Muszę Wam powiedzieć, że wybrałam też ten zapach, bo ogólnie uważam, że kobiecy zapach to różany, wanilia albo właśnie drzewo sandałowe. Też piżmo oczywiście, ale piżmo, które jest kobiece, jest na tyle elegancko zawsze podane. Jowo i też mógłby tu być, ale już chciałam Wam opowiedzieć trochę też o innych zapachach, żeby nie było, że w kółko gadam o tym samym. Natomiast jeżeli chodzi o zapach kobiecy, dla mnie drzewo sandałowe jest turbo kobiece. A te drzewo sandałowe z tym czajem to jest coś nieziemskiego. Jak to się nosi? Ja już to nosiłam globalnie. To się nosi po prostu świetnie. To jest jak taka mgiełka, która dociera do Waszego nosa cały czas. Ma naprawdę bardzo dobre parametry ten zapach. On nie projektuje, ale to jest taka kwintesencja kobiecości, takiej nagiej wręcz kobiety. Można by być nagą i ubrać tylko ten zapach. Nic więcej nie potrzeba. Naprawdę jest po prostu cudowny. I faktycznie czujecie tylko te drzewo sandałowe, które tu wcale nie wybrzmiewa turbo kremowo. Przez ten czaj, który czujecie, czyli przez tą taką herbacianość. No bo ja nie wiem do końca, co to jest czaj, przyznam się Wam szczerze. Natomiast to, co wyczujecie w nosie, wyczuwacie, to jest taka forma herbacianości, tylko to nie jest czarna herbata, zielona, też tak wiecie, bardziej biała. Kiedyś kochałam białą herbatę, uwielbiałam. Ona jest dużo lżejsza, ma ten zapach taki troszkę bardziej może ziołowy właśnie, bo tak mi tutaj w nosie też ten czaj brzmi. Coś nieziemskiego. Zostały nam jeszcze 2 przymiotniki. Przedostatnim jest sensualna. Kobieta sensualna. Kobieta sensualna to dla mnie Aurora Scent La Nuit Parfum. Słuchajcie. Jezu, to się nosi cudownie. Już Wam opowiadam. To nie projektuje, ale ma naprawdę świetne parametry. To jest zapach, moim zdaniem, zielonego jaśminu. On na początku jest troszkę inny, z czasem się układa, ale to, co już tak czujecie, jak już dojdzie do siebie, to jest właśnie taki zielony jaśmin. Ale w ogóle to, co najlepsze,
to ten zapach mi pachnie jak taki wieczorny spacer wśród krzaków jaśminu, gdzie ten jaśmin nie jest taki alienowski ciężki, tylko bardzo kwiatowo-zielony, świeży, z nutą kremową. Ja w ogóle uwielbiam herbatę jaśminową i bardzo często jak jestem w restauracji, to właśnie tą jaśminową zamawiam. I ona, ogólnie jaśmin jest bardzo dominującym zapachem, jest takim, potrafi przytłoczyć, a tu jest to zrobione, to jest ukręcony zapach naprawdę tak sensualnie, że gdybym miała powiedzieć Wam najsensualniejszy zapach, jaki mam w kolekcji, to byłaby nim właśnie Aurora. Kolejny to też jest nowość i to jest Acqua di Mystery. Tu jest ta wanilia, moim zdaniem z kminem. Jezu, to jest bardzo długotrwały zapach. Bardzo długotrwały i on projektuje przez pierwsze 3 godziny, później cichnie. Ale cichnie tak, że jest dla Was, a po prostu otoczenie już go tak nie wyczuwa. To jest przecudowna wanilia. Moim zdaniem w ogóle nie słodka. Wiecie, z czym ten zapach bardzo mi się kojarzy? To jest mój zamiennik z Agent Provocateur, Agent Provocateur, chyba się czyta, Fatal Intense. Naprawdę, dla mnie to jest zamiennik nawet lepszy. Po pierwsze, tam była papryczka chili. Ja właśnie mam wrażenie, że to nie jest papryczka chili, tylko to jest ten kmin jakiś. No tak, no dla mnie to jest połączenie kminu i wanilii, ale brzmią naprawdę bardzo do siebie podobnie. Rewelacyjny i tak sensualny zapach. To jest wanilia najbardziej sensualna. Tak samo, gdybym miała nadal Agent Provocateur, to pewnie on by tu się znalazł, a ten uważam, że jest świetnym zamiennikiem tamtego zapachu. A ponieważ tamten mi się skończył, wykończyliśmy go wspólnie, no to mam teraz ten. Wspaniały. I ostatni, oczywiście, Versace. Czy jest coś jeszcze bardziej sensualnego? Pewnie bym coś znalazła, ale już nie szukam, bo to mi w zupełności wystarczy. Po prostu to jest zapach, który jak wącha jakikolwiek mężczyzna, to przychodzi mu tylko jedno do głowy. I nie będę ukrywała, że tak jest. I to się też tyczy mojego męża. Rzadko go noszę, ale muszę po niego w końcu sięgnąć. Wyjąć, sięgnąć, zakładać, nosić. W sumie to się za nim stęskniłam. No i dobra. Ostatni przymiotnik opisujący kobietę to po prostu szczęśliwa. Bo często sobie na live'ach gadamy. Szczęśliwa kobieta to szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina i szczęśliwy mąż. Jaką mamy moc sprawczą, słuchajcie. Jak od naszego humoru bardzo dużo zależy w domu, nie? Nie wiem, czy oni tak na 100% zdają sobie zawsze z tego sprawę, ale my chyba zdajemy. I przygotowałam 3 zapachy, które po prostu opisują moim zdaniem szczęście. I ja na przykład je noszę zawsze, kiedy jestem taka super rozentuzjazmowana i kiedy właśnie czuję takie ogromne szczęście, a jak go nie czuję, a chcę poczuć, to też noszę te zapachy. No i to będą 3 i w tym jeden nowy. Bordeaux Guaria Morada. Pisałyście w komentarzach, wiele z Was ma ten zapach i zna. Jezu, ten zapach jest po prostu szczęściem w butelce. Bardzo pozytywny, energiczny. Początek jest wręcz wibrujący, taki mocny, owocowy jakby, a później robi się bardziej kwiatowy, ale nadal też szczęście z niego emanuje. To jest po prostu śliczny, cudowny, szczęśliwy zapach. Też takim zapachem szczęścia jest Fragrance du Bois Lovers.
Jak wącham go, to naprawdę jakbym wąchała szczęście w korku. On jest niezwykle wesoły. On jest też bardzo silnie taki wibrujący, bo on nie ma efektu musującego, tylko przez to, że on jest strasznie mocno projektujący na kilometr i zostawiający ogon po sobie. Ogólnie jest zbudowany jako coś wesołego, wręcz jakiegoś takiego owocowego. No to przez to, że jeszcze projektuje i wręcz krzyczy, jeszcze bardziej nas uszczęśliwia. Takie zapachy uważam, że w ogóle warto mieć w kolekcji. Uważam, że w ogóle kolekcję warto mieć zróżnicowaną na różny humor, różne emocje. I ostatni to jest oczywiście Guerlain Pêche Mirage z L'Art Le Méfière. Ten zapach jest wybitny dla mnie, wybitnie też szczęśliwy, niewymownie. I jeżeli chodzi o te kategorie, ja bym Wam mogła tu przynieść takich zapachów, bo mam ich bardzo dużo. Właśnie dlatego, że ja bardzo często czuję się szczęśliwa i też lubię takie wonie zakładać. To są też moje takie wonie wiosną i latem, kiedy czuję, że pogoda tak dobrze na mnie wpływa, że właśnie chcę cały czas coś takiego nosić. Była moja opowieść o kobiecości. O Was, kobiety, o nas, kobiety. Dajcie znać, kobietki. Mężczyźni też możecie dać znać. Gdybyście miały możliwość wyboru, czy chciałybyście się urodzić kobietą, wiedząc jak to jest, ze wszystkimi plusami i minusami bycia kobietą? Czy też, gdybyście się miały teraz urodzić, to byłaby decyzja inna, niż gdybyście wzięły pod uwagę, że się rodzicie w 1750 na przykład? Czy jesteście wdzięczne za to, co kobiety dla kobiet zrobiły? Co sufrażystki wywalczyły? Dajcie koniecznie znać. I czy się interesujecie w ogóle historią kobiet, kobiecości, praw wyborczych i tego wszystkiego? Bo o perfumach zawsze bardzo chętnie pogadam. Ale dzisiaj chciałam też, żeby troszkę było, może nie to, że poważniej, ale żebyśmy sobie zdały sprawę, że ktoś dla nas wywalczył ten świat, w jakim teraz żyjemy. No i że w ogóle możemy o tych perfumach gadać, nie? Buziaczki. Pa, pa!